Siemanko, tutaj Dawid Godziek. Dzisiaj jesteśmy w moim garażu i chciałem pokazać Wam krótki patent serwisowy, mały tuning, który możecie wykonać w swoim rowerze, a to wszystko po to, żeby korby, które kręcą się do tyłu, kręciły się wolniej, żeby ten ruch, to kręcenie było spowolnione. To jest dla wszystkich tych, którzy podczas skoków puszczają nogi z pedałów, robią tailwhipy przede wszystkim. Zawsze miałem tutaj owiniętą taśmę przy suporcie. Niezbyt estetycznie to wygląda i raz bardziej hamuje korbę, raz mniej, więc no nie do końca się to sprawdza. Były też jakieś patenty z naciąganiem dętki tutaj w to miejsce, ale znalazłem nowy sposób. Zdejmuję korbę i mój taśmowy patent, zdejmuję kółko i później to już będzie moment, kilka minut i nowy patent będzie zrobiony. Nie jestem pewny, czy przy tym moim patencie nowym nie traci się gwarancji na ramę, ale mam nadzieję, że wiecie, że w ramach NS Bikes gwarancja się nie przydaje. Dobra, no trochę porysuję tutaj korbę, ale tą korbę i tak muszę wymienić ze względu na to, że jest trochę krzywa. Teraz poluzuję kółko, ściągam pedały, żeby łatwiej było odkręcić korbę. Dobra, odkręcam jeszcze suport. Tutaj nie bierzcie ze mnie przykładu, bo nie mam klucza do odkręcania supportu, ale to też daje radę. Dobra, i to jest ten moment, do którego musicie dojść, czyli zdejmujemy korbę, zdejmujemy koło. Do tego patentu, który Wam teraz pokażę, potrzebna jest korba MTB i ta korba zawsze ma w środku plastikową tulejkę, która idzie tutaj w mufie supportu. I chcemy właśnie, żeby ta tulejka plastikowa ocierała o ośkę korby i żeby to zrobić, będziemy musieli wkręcić tutaj śrubę przez mufę supportową. To jest o tyle łatwe do zrobienia, że tutaj w mufie supportu jest już dziura, więc tą dziurę tylko trochę powiększymy i zrobię tutaj gwint, wkręcimy śrubę i to już właśnie będzie to, co nas interesuje. Czyli tak, na początek będziemy potrzebować wiertarkę z wiertłem do metalu o grubości 4,8. Robimy gwint na śrubę szóstkę, czyli 6 mm. Żeby zrobić 6 mm gwint, trzeba zrobić dziurę 4,8, tak mi mówił tata. Śrubę, którą tutaj zastosuję, to jest śruba imbusowa. Tutaj jest 12 mm gwintu długości, śruba szóstka na imbus i potrzebujemy tutaj wkręcić jeszcze nakrętkę na tą śrubę. Nakrętka szóstka, po to, żeby ta nakrętka po prostu będzie kontrująca i dzięki temu śruba podczas drgań nie będzie się wykręcać z tej ramy podczas jazdy. No i jak już wywiercimy sobie dziurę, to robimy gwint gwintownikiem. To jest właśnie gwintownik na śrubę szóstkę. Ja mam dwa gwintowniki, bo to jest gwintownik pierwszy, taki, który robi wstępny gwint, a tutaj jest już ten finalny, właściwy gwint. Czyli pierwsze sobie przelecę tym, później tym i musi działać, musi się wkręcać śruba. Ja dzisiaj robię ten mój patent z crankstopem w ramie aluminiowej. W ramie aluminiowej dużo łatwiej będzie to zrobić, bo jest miększy materiał, więc jak i wiercenie, jak i to gwintowanie pójdzie bezproblemowo. Materiał miękki, ale naprawdę gruba jest ta mufa supportu. Teraz biorę sobie gwintownik do gwintu wstępnego, czyli ten. No i staramy się jechać prostopadle do mufy supportu, do tej dziury prostopadle. Jak już czujecie opór, to najlepiej robić pół obrotu wstecz i znowu cały obrót, pół obrotu wstecz, cały obrót,
pół obrotu wstecz i tak aż do końca. Przy ramie stalowej na pewno przy gwintowaniu będzie trzeba użyć oleju po to, żeby zmniejszyć tarcie między gwintownikiem a mufą supportu. To z kolei nauczył mnie dziadek. Ale tutaj przy ramie aluminiowej nie ma aż takiego tarcia, więc nie ma co też przesadzać z lubrykantami. Dobra, wstępny gwint mam zrobiony. I teraz lecę z gwintem właściwym. Ten pierwszy ruch jest najważniejszy, żeby wkleić się w ten gwint, który już tam jest, ten wstępny. No i jak już załapię, to tak jak wcześniej, cały obrót, pół obrotu wstecz. No już całość, już czuję, że całość idzie fajnie. Jeszcze kilka obrotów. No i wykręcam i na tym cała robota z robieniem gwintu w ramie się kończy. Przy okazji trochę lżejsza będzie rama. Wkręcam śrubę z nakręconą już nakrętką. Pyk, elegancko się kręci. Także wszystko działa. Na razie tylko ją wkręcam na tyle, żeby złapała, a jak przykręcę korbę, no to już wtedy wyreguluję sobie tego crankstopa finalnie. Czyli wkręcam support z tą właśnie tuleją plastikową w środku. Dokręcam support. Zanim założę korby, wrzucę sobie tylne koło. Wybaczcie, że ten rower taki brudny, ale służy on do jazdy po ziemnych hopach. Pozostało mi tylko wrzucić korbę. Tu mam właśnie tą korbę hopa ze wzmacnianą ośką, która jest i lekka, i w tym momencie mega wytrzymała. Jeśli możecie polecić jakieś korby, które wytrzymują mocne loty i dobicia, to dajcie znać w komentarzach, bo już od dawna szukałem takiej korby. Zdaje się, że właśnie ta korba hopa to jest ta jedyna, ale dajcie znać, jakie wy macie pomysły. Korbę mam założoną, łańcuch mam założony, teraz wystarczy go napiąć i przykręcić koło. Jeszcze chciałem wam po drodze powiedzieć, że ja używam napinacza na hak, żeby napiąć łańcuch, tylko właśnie po tej stronie łańcucha. Mało jest tego na rynku i biorę co jest, więc biorę taki napinacz, który kiedyś robiła właśnie firma konkurencyjna NSA polska, więc gdzieś tam jeszcze się da je znaleźć i spoko się sprawdzają. No i teraz wyreguluję sobie właśnie tą śrubę, która będzie dociskać tuleję, a tuleja będzie dociskać oś. Tam nie ma tarcia śruba o ośkę i nic się nie zepsuje, bo jest tam właśnie ta plastikowa tulejka, która będzie tym dystansem i dociskiem. Potrzebuję tutaj teraz imbus 5 i klucz 10. Lekko dokręcam tą śrubę, żeby było tarcie. Zobaczcie, bez tej śruby korba kręciłaby się bez problemu kilka razy, co byłoby mega uciążliwe podczas wykonywania trików, grubych akcji. A ja dokręcam śrubkę i teraz tak, imbusem trzymam, a kontrę zakręcam, żeby nie dało się ruszyć tej śruby głównej imbusowej. No i mamy to. Wszystko działa. Korba się kręci powoli, topornie. Oczywiście przez ten patent ciężej będzie się pedałować do przodu, bo mamy tarcie tutaj z tego crankstopa, ale w skakaniu na rowerze nie chodzi o pedałowanie, więc nie ma problemu. Dobra, mój Decade jest już gotowy. Mam nadzieję, że podoba wam się ten patent. Jeśli macie jeszcze jakieś patenty, to dajcie znać w komentarzach, bo wszystkie je czytam, więc chętnie zobaczę, co tam macie w zanadrzu. I co? Następnym razem widzimy się na rowerze. Elo!
A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że ten patent podpatrzyłem u Erika Fetko i od razu miałem lampkę w głowie, żeby to ogarnąć u siebie.